No to was zagadałam, co? Ale raźniej się idzie, kiedy się wyciąga kamerę. Powiem wam szczerze, to jest przyjemność. Dlaczego? Bo i tak w domu wytnę, co mi się nie podoba. Witajcie na kanale Plecak i Droga w 38. dniu mojej wyprawy do Santiago de Compostela. Zaczynamy rano w Salceda, a przed nami prosta prowadząca przez Brea, postój przed Santa Irene, dalej Arua, przez Pedruzo, druga pauza w Oamenal, San Paio, Lavacolla, aż po Villa Mayor, by na koniec stanąć na upragnionym Monte do Gozo. Od świtu czuć w powietrzu, że to będzie trudny dzień. Termometry pokażą dziś 27 stopni, ale przy ogromnej duchocie i wilgotności każdy kilometr będzie smakował jak dwa. To przedostatni odcinek mojego Camino. Moment, w którym zmęczenie walczy z ogromną ekscytacją. Zapraszam Was na wspólną wędrówkę przez upalne galicyjskie ścieżki, gdzieś między cieniem eukaliptusów a palącym słońcem, tuż przed samym progiem Santiago. Ruszajmy! Wiem, że nic nie widać, prawie nic, ale tak to wygląda, jak się idzie wcześnie. Zaraz się zrobi widno, to z każdą minutą będzie coraz jaśniej. Myśmy wyszły po 6. Wyszłyśmy z wioski Salceda. Bardzo fajna alberga. Nie wiem na ile miejsc, malutka, ale właścicielka najwyraźniej mieszka razem z mężem w środku. Bardzo miła, cały czas uśmiechnięta i we wszystkim pomocna, naprawdę. Ja się wyspałam, mimo że była pełnia. Wyspałam się. Tą noc miałyśmy księżyc po prostu jak latarnie. Na posiłek musiałyśmy iść obok do innej. Nazywa się Tia Teresa lokal. Nie było pilga menu. Ja sobie na pierwsze danie wzięłam zupę galicyjską i na drugie kotlet z piersi kurczaka panierowany, frytki i sałatka. I do tego wzięłam sobie kieliszek białego wina. Wyszło 14,20 jakoś tak. Dałam całe 15. Jest ok. Deser się zjadło w pokoju, bo my desery mamy, Twixy czy coś. Bardzo fajna alberga z kominkiem. Łóżka nie są tymi jednorazówkami, tylko prawdziwa, bialusieńka pościel. Więc po raz pierwszy nie wyciągałyśmy śpiworów, bo były kołdry. Porządne, duże, człowiek się zakrył. Teraz kolejne przywitanko z Wami. Już teraz jak troszeczkę światła jest. Wstaje słoneczko, ale jeszcze jest za horyzontem. Są przepiękne poświaty mgieł. Uwielbiam mgły, uwielbiam. Bardzo mi się to podoba. Zawsze lubiłam tą nastrojowość. Takie białe suknie. Mamy relatywnie ciepło. Jak wychodziłyśmy, jeszcze było ciemno. Było 16 stopni. Teraz już na pewno z 2 kreski wzrosło. Nie jest gorąco. Cieszę się, że idziemy tak z samego rana. Już parę kilometrów mamy na Tajo. Dokładnie nie wiem ile, po co to wiedzieć. Naszym celem dzisiaj jest polska alberga na Monte de... No wiecie jak to ze mną, z nazwami. Monte de Gozo? Gio? Nie pamiętam. I to jest Europejskie Centrum Jana Pawła II. To jest nasz cel. Tam się zakotwiczymy na więcej dni. To jest 6 km od Santiago. To jest góra, wzniesienie. Z tej góry jest ponoć piękny widok, panorama na Santiago. Bo ona króluje nad Santiago. Cieszę się bardzo, to już ostatni etap. Jutro tylko chcemy z rana wyjść bez plecaków, spacerkiem do Santiago, podejść te 6 km, a później na 12 na mszę. Tam nie wolno wchodzić z plecakami ponoć. Czasami przymykają oko, wpuszczą
Ale my zostawimy plecaki w alberdze i pójdziemy na mszę. Taki jest plan. Powtarzam jeszcze raz, jestem zadowolona bardzo, że wyszłam na tą drogę Świętego Jakuba. Cały czas idziemy oryginalnym szlakiem. Ja zrobiłam jeden wyłom. Tam gdzieś któregoś dnia tak mi nogi wysiadły z tymi nożami, bólami, że zrezygnowałam i przeszłam na asfalt. No i później się dowiedziałam, że dobrze zrobiłam. Szłam asfaltem 3 km 600 metrów. Dokładnie, bo tyle zresztą pisało, że jest do tej miejscowości, do której miałyśmy iść spać. Tak. Później się dowiedziałam, że dobrze zrobiłam, bo potem były takie zejścia strome, że ja z moją fobią bym chyba nie dała rady. Cieszę się bardzo, że jakiś anioł mnie pchnął na asfalt. To był jedyny raz. Tak naprawdę asfalty o takie widzimy obok. A tak to chodzimy tymi polnymi ścieżkami. O takimi. Więc ktoś, kto na Camino dużo chodzi, mówi, że tam jest mnóstwo chodzenia po asfaltach, to on idzie trasami rowerzystów. I taka prawda. Zobaczcie, jaka ładna teraz się zamienia na taką. No, bardzo fajna. No, one się ciągle zmieniają. Ale głównie to są nasze trasy dla piechurów. Chyba słoneczko wstaje, bo coś oświetla mi kamerę. Nie, jeszcze jest za horyzontem. I Volkswagen, oj, co on ma, o. Cytat z filmu. Mgły jeszcze są. Tutaj tak przez płotek pokażę. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję. Jeszcze są trochę, a tu już tak różowo się robi, bo dzisiaj ma być ponad 30 stopni. Wczoraj oficjalnie było ponoć 28. No, myśmy się topiły na szlaku. Nie wiem, jak damy radę przy tych 30 stopniach oficjalnych. Czyli będzie naturalnie cieplej. Wiatru nie ma jak do tej pory. Cały czas powietrze stoi w miejscu. I ja już jestem cała spocona. Jestem w krótkim rękawku i w szortach. O, jest bardzo gorąco. I pięknie. I jestem szczęśliwa. Naprawdę. Mimo, że wszystko boli. Wszystko. Nie jedynie bolą stopy. Nic więcej. Ale ponieważ stopy mają końcówki tych unerwień, to bije na całe samopoczucie. Okropność. Są noce, gdzie jest ciężko zasnąć taki ból. Naprawdę. Masowania nie pomagają. Ale popatrzcie. Już 24 km do Santiago. To jest coś. Jestem bardzo zadowolona. Tak daleko dojść. Ja już przyzwyczajona. 23 widzę na murku. Stało już słoneczko. Prawie że. Patrzcie, jak tam zza drzew próbuje się wyłonić. Naturalnie, że wstało dawno, ale w górach to jest za górą. Jeszcze dojdą drzewa i jego nie widać. Na razie nie czuć eukaliptusów. Tu widzę las eukaliptusowy. One są cały czas, nam towarzyszą. Czyli tylko jak się zrobi bardzo ciepło, to wtedy pachnie. Kiedyś to my były w supermarkecie wczoraj czy przedwczoraj i pokazałam. Zobacz, ile cukierków eukaliptusowych. Różne paczki, różne rodzaje. Wcale się nie dziwię. Jak oni tu mają całe lasy. Przed Santa Irene w restauracji Oceadoiro zrobiłyśmy pauzę na gorące napoje i posiłek. Ja zamówiłam herbatę cynamonową z jajecznicą na bekonie. Cena 5,50.
Niestety na zdjęciach nie ma już jajecznicy i bekonu. Już po śniadanku. Wszystko poszło przodem i dobrze. Mogę teraz wyjąć kamerę. Chyba że ktoś za mną idzie, nikt nie idzie. Patrzę, czy to są... Ale chyba nie. Jeszcze jakieś inne drzewa. A nie, to są te, tylko kory mają, no pewnie. Stoję właśnie przy lesie eukaliptusowym. Za jakiś czas, jak już słońce będzie wyżej, zacznie pachnieć. Przed chwilą byłyśmy w kawiarni, właściwie w barze. To jest tam na górze była alberga, bo wychodzili ludzie dopiero teraz. Jedli śniadania. Myśmy sobie weszły, ja zamówiłam herbatkę cynamonową. Bardzo dobra. Kto powiedział, że Hiszpanie nie piją herbat? I to jeszcze jakie tu herbaty są. Nie ma ich aż tak dużo jak w Polsce. Jestem zachwycona wyborem herbat w Polsce. Wchodzę do sklepu, to szczęka mi opada i nie wiem, które brać. I kupuję do Niemiec, biorę herbaty. W Niemczech nie ma takiego wyboru. Mają herbaty, ale to nie to, co w Polsce. Jestem dumna, naprawdę. Wspaniały wybór herbat. Chyba nigdzie nie widziałam tyle herbat, co w Polsce. Zastanawiam się. W Grecji też nie bardzo, bardziej kawy. No ale i jedno i drugie powinno być, czyż nie? Wybór ma być. Tak. Zamówiłam sobie herbatkę cynamonową i zamówiłam sobie jajecznicę na bekonie, bo ja nie chcę tych krasantów jeść. One są pyszne, naprawdę. I idą w pupę, w bioderka. Nie chcę. To nie jest pożywienie, to nie jest energia na spacerki po kamino. Zamówiłam sobie jajeczniczkę z bekonkiem. Pycha, palce lizać. Ja zjadłam, ale dalej mi ślinka cieknie. I do tego podają zawsze chlebuś. No ten chleb to jest no chmurka po prostu. Mięciusieńki, a skórka chrupiąca. Jakie dobre. Zjadłam ze smakiem. I w telewizji leciał chyba dziennik to był i pokazywali prognozę pogody dla Hiszpanii na dzisiaj i dopiero nam szczęki opadły. Madryt i tamte strony inne, gdzie nas nie ma. Po 40 ponad stopni, słuchajcie, źle chyba widziałam. Ale możliwe, my tutaj na północy mi się dawało upały, ale tam jest po prostu patelnia. I ja ciebie, taka fala upałów tam jest. Niesamowite. Siostra mi coś wczoraj, bo nagrała mi się wieczorem. Na WhatsAppie, wiecie, jest taka opcja, że można nagrywać, nie tylko pisać. Ja wolę tą opcję nagrywania, bo słyszysz głos, jest ci miło, tak byś z kimś rozmawiał. Czasami nawet chcę odpowiedzieć, ale to nie da rady. I wspominała, że fala upałów jest w tej chwili nad Hiszpanią. No u nas jest oficjalnie, już mówiłam, 28 wczoraj, dzisiaj ma być ponad 30. 22 km 912 do Santiago. Nie wiem, czy widać, widzicie to? Idziemy do polskiej albergi. Ale się cieszę. Idziemy do swoich. Nareszcie po ludzku będziemy mówić. Własną mową, a nie jakieś mieszaniny. Mówię wam, ja się tak śmieję, że jak przyjadę do pracy, ja jestem sprzedawczynią, sprzedawcą, no to do klientów będę mówić w 5 językach, w jednym zdaniu. Bo tu jest tak namieszane mam. Mówię wam, ja już nie wiem, po jakiemu ja mówię. Człowiek się osłuchał w kilka słówek i po prostu w jednym zdaniu wymawia je te wszystkie języki naraz. To jest super. Ale nikt się tym nie przejmuje, bo każdy rozumie, o co chodzi. No. Więc wracając do tych upałów. Współczuję bardzo tamtym terenom, jakie tam będą pożary. Nie wiem. Ta noc to była pełnia księżyca. Przepiękny księżyc, wielka kula. Także
Dawane mi są znaki, że pod tunel trzeba teraz, pod szosę skręcić. No to już wiem, teraz będziemy iść jakimś tunelem. Popatrzcie, jak tu pięknie. Wszystko już poszło pod tunel, mogę filmować. Ja specjalnie szukam momentów, gdzie nikogo nie ma. Żeby mnie potem nikt nie oskarżał, że ja naruszam prywatność. To jest mój pamiętnik. Nawet nie wiem, czy coś z tego sklecę, jakieś filmy, czy to coś powstanie, czy to jest ciekawy w ogóle materiał. Nie mam pojęcia. Jestem laikiem, zielona w tych tematach, ale robię to instynktownie, z sercem i z wielką ochotą. Zainwestowałam trochę szmalu. Bardzo lubię moją kamerkę. Już jest ze mną od jakiegoś czasu, bo ją kupiłam na przygotowywania. A, popatrzcie, jaki tunel, taki. Nikogo nie ma? Nikogo. No to idziemy teraz w ten sposób. Wy razem ze mną. Jak ja to lubię. Echo, echo. Tor, tor. Tak, tak, tak. I jak przygotowywałam się do Camino, czyli chodziłam na piesze wędrówki w wolnych dniach, organizowałam sobie w moich terenach na tyle, na ile mogłam, to kamerę brałam ze sobą i nagrywałam krótkie filmiki różne. Mam tego materiału trochę. Jeżeli postanowię cokolwiek na YouTube sklecić, złączyć, złożyć, to zacznę od tego, że zrobię pierwszy odcinek tych przygotowań. Jak gruba Basia chodzi. Ponoć schudłam. Możliwe. Albo tak wykręcałam spodnie, że się rozciągnęły. No bo prania w rękach codziennie tych shortów to są spodnie. Ale nogawki mam cały czas w plecaku. No jest tak gorąco, po co mi one? Nawet chodziłam w krótkich w te chłodniejsze dni. Bo robi się od razu gorąco. Ach, mnie nos rozswędził. O, jak pięknie. I te domy, czy to są finka? No popatrzcie tu. Tam jakaś kapliczka. Taki tu domek. W dole. Tu takie dwa. Jakie piękne hortensje. I te niebieskie kolory. Ale ładnie. Ładnie, zgrabnie, bardzo. Patrzcie, ile tam kukurydzy leży. No właśnie, w tych składzikach tam się przechowywało kukurydzę zawsze. Ach, mieszam tą kamerą, sama nie wiem. Ale naprawdę ładne. Podobają mi się, są słodkie. Takie zbite, zwarte. Kamieniste. I wiemy już z doświadczenia, bo jak się wchodzi do takich starych budowli, nie wiem czy to jest stare, możliwe, że modernie wykonane z czasem, na stary styl. Więc jak się tam wchodzi do środka, to jest straszna wilgoć niestety. To mnie się nie podoba. Myśmy raz spały w takim zakonie benedyktynów, gdzie mury miały naprawdę 1,5 metra grubości, bo wilgoć była taka, że się myślałam, że się uduszę w nocy. No wiecie, jak astmatyk w takich warunkach nie może. Ten domek też ładny. Ach, to jest albergę. Ale fajne, słodkie. Bardzo ładne. No to was zagadałam, co? Ale raźniej się idzie, kiedy się wyciąga kamerę. Powiem wam szczerze, to jest przyjemność. Dlaczego? Bo i tak w domu wytnę, co mi się nie podoba. Dlatego mogę sobie mówić coś innego na język, mogę się mylić. To się wytnie. O, i tacy pielgrzymi są. Tak, mieliśmy na szlaku, tam gdzie te makowe pola były, nie wiem czy pamiętacie. Fascynujące makowe pola. To tam na szlaku szedł fasior. Przypięte miał taką obrożę do właśnie takiej, nie wiem jak to, tak szelki i na biodrach
i za sobą i to wszystko taka konstrukcja przyczepione do wózeczka i ten wózeczek ciągną. Astrar. Santa Irene. Wczoraj wszyscy walili do tego Santa Irene. A to 300 metrów jeszcze tylko. Czy ja coś źle widzę? Przepatrzeć. Widzicie, co robi słoneczko. O, ale fajne światło. Z tyłu mam za sobą. Świetne. Może taki obraz sobie szczelę. Ha. No zobaczymy później w domu. Nie da się tak. Czekajcie, bo tu coś jest nie tak. Naprawdę tędy? A propos, ile kilometrów? 21,5. I ja mam tam iść w dół? Co to za przejście? A rzeczywiście jest przejście. O, fajnie, że mi towarzyszycie, bo to straszne. A jest szczałka, zobaczcie, jak widać. No takiego jeszcze przejścia nie było. Były pod ulicami tunele, ale taki jakiś naturalny prawie, same głazy, super. Podoba mi się. I będzie znowu Tu w Galicji jest dużo psów jednak. Często natrafiam na psy, wtedy wołam pomocy, bo się ich boję bardzo. A niepotrzebnie, bo one się mnie boją. Jak już przechodzimy, to widzę takie kochane, takie zmarnowane, takie głodne bidulki. No, przeszłam. Zobaczcie, młody lasek eukaliptusowy. Ponoć jak się dotknie te liście i tak w rękach rozmasuje, to się uwalnia tak silny aromat. Chcę to też zrobić dzisiaj, jeśli da rady będzie. Na razie jest jeszcze za chłodno, a może spróbujmy. Tak, czuć bardzo. Wow. Mimo że jeszcze jest chłodno i jest rosa na liściach, są okrusieńkie. Niesamowity zapach. Wow. Będę masować, niech mi to w skórę wejdzie. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze zrobiłam, że wzięłam tylko jeden kijek trekkingowy, bo drugi cały czas byłby w plecaku, kolejne taszczenie, a taki jeden waży ponad 300 gram, bo wszystko ważone było, oba ponad 600. Ten jeden jest mi potrzebny, chodzę z nim cały czas, nawet w momentach, w których nie potrzebuję, właśnie najbardziej z górki, o proszę bardzo, góreczka, w dół. Pewnie znowu tunel. Tak pisało wczoraj w przewodniku, jak czytałyśmy wieczorem, że dzisiejszy etap będzie pełen tuneli, małych przejść pod szosami. No to już jest trzeci przed nami. Bardzo się cieszę, że wzięłam tylko jeden. W przyszłości wezmę tylko jeden, bo planuję iść w przyszłym roku Santiago Portugues. Inaczej się spakuję. Na pewno inny plecak, nie męski, który teraz mam, jest na wpół zgięty. Ma to swoją zaletę taką, że mam cały czas Durchluftung, czyli przepływ powietrza między plecakiem a plecami. To jest bardzo ważne i dobre. Jak zawiewały wiaterki, to tak fajnie chłodziło, a nie, że mnie zaparzało. Ale ja sobie kupię inny. Ja mam w domu dla pań plecak, ale jednak on nie był na moją figurę. Moja koleżanka z pracy jest trochę wyższa ode mnie, na nie leżało jak ulał. Super, powiedziała, super plecak. A dla mnie zahaczała głowa. Nie mogłam wyprostować się. Musiałabym całą drogę iść tak. Zahaczało mi cały czas głowę o stelaż. Patrzcie, jakie kwiaty za mną. Widzicie tą florę, faunę. Florę. Fauna, jaka fauna? Oby nie. Żadnych piesków. Tutaj wrzucę sobie liść eukaliptusowy, pachnie mi tu. No mimo, że z rana, ale jak potrze się liść, to on wydziela te olejki. Widzę, że mam brudną soczewkę.
Gdzie jest moja ściereczka? O, tu jest ściereczka. I teraz będzie Ale osada jest piękna. Troszkę spróbuję filmować osadę. Jak zwykle auto. No tak tu ludzie mieszkają. Tutaj taka pergolka z winogronami u góry. Ładnie, ładnie. O, tu kolejna. O, i nawet foliak. No, no. O, a tam fasolka się pnie. Jakie piękne lilie. Ja bardzo lubię lilie, zwłaszcza białe. Właściwie to są moje ulubione kwiaty, lilie. Nie róże. Nie, ja wszystkie lubię kwiaty, nie mogę powiedzieć. Ale najbardziej lubię lilie białe. Dziadzio miał w ogródku ich bardzo dużo. I ja mogłam sobie do wazona zawsze świeże sadzić. Obrywałam te koniuszki, bo one bardzo później brudziły dookoła, było żółto. Wiecie, te lilie mają takie pręciki. To ja je tak już zawczasu obrywałam, wyrzucałam, żeby potem mi nie nasyfiło. Ale też dziadzio miał wspaniałe piwonie. Piwonie są krótko, ale piękne, bo miał i białe, i nakrapiane, i bordowe, i czerwone. Aha, chwila, moment. Tu jest prosto, a ja widziałam wyraźnie, że tutaj skręciła moja kompania. Albo to było złudzenie. Może już przestanę nagrywać i zacznę iść. Nikogo nie widzę. A jest, ok. Wow. Jakie to piękne. Tu patrzcie, eukaliptusy. Wow. Dotknę ciebie jednego. Pozdrowię, a ty pozdrów wszystkich innych. Witaj. Witaj. Wow, patrzcie na te drzewa obrośnięte bluszczem. O, nie wiem co filmować. Jak to pięknie wygląda i te paprocie w runie leśnym. Wow. Patrzcie na to światło z przodu. I zobaczcie, ani przy wiaterku, wszystko śpi. No naturalnie już jest późniejsza trochę pora. Teraz wam powiem, która. 9:06. Nie wiem, ile już mamy kilometrów na Tacho, ale nie śpieszymy się, idziemy wolnym krokiem. Cały czas oszczędzamy siły. O, ktoś tutaj zdeptał grzyba. Już wam powiem, ile kilometrów jest do Santiago. 17. O, jakie fajne drzewo. Cześć drzewo. Idę się z nim przywitam. Cześć drzewo, to ja, Basia. Witam ciebie. Dziękuję, że jesteś. Muszę pochwalić, że dzisiaj wyjątkowo jest niewiele wzgórków do pokonywania. Miałyśmy kilka tuneli. No właśnie się pogubiłam w rachubach, ale na pewno 3 były. I jest troszkę inna droga niż wczorajsza. Jest przyjaźniejsza, wygodniejsza, równa. O, tak narzekałam, że nie ma, proszę. To teraz mam równą drogę. Nareszcie. Doczekałam się. Aż jestem ciekawa na tą panoramę na Santiago. Ponoć tą katedrę widać od razu, bo króluje nad wszystkimi innymi budowlami. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. Tam będę chyba szła z kamerą, nie będę się wcale zastanawiać, że kogoś filmuję, bo ja chcę Santiago sfilmować. Tak zrobię. Do katedry idę z kamerą. Jutro będzie fajnie, bo bez plecaków. Będzie dziwnie. Już mi się 17. Już mi się raz zdarzyło, że weszliśmy do baru. Było mnóstwo pielgrzymów w środku. Ja zdjęłam plecak i jak już go zdjęłam, to nagle mnie ciągnęło do tyłu.
Takie uczucie, jakby dalej był plecak, mnie ciągnął, a już go nie było. I normalnie mnie ciągnęło do tyłu, się śmiali ze mnie, że plecak mnie ciągnie, którego nie mam. Czyli wszyscy znali te uczucie. Mnie się to raz zdarzyło. No, fajne. O, jakaś osada przed nami. Wychodzimy z lasu czarodziejskiego. Piękny widok. O, proszę bardzo, słupek jest. Idziemy dalej. W prawo za chwilę. A ja się na razie z wami żegnam. Mówię Buen Camino. O, jaka będzie piękna dróżka polna. Fajnie, fajnie. Takie lubimy najbardziej. Dzisiaj tak jak wczoraj. Słoneczko jest, ale jest jakby ukryte za chmurkami. Jest gorąc, czuć go. Jest bardzo ciepło. Żeby to nie była taka duchotka. Nie wiem co gorsze. Troszeczkę wiaterku dobrze by było. Jakiegoś zefirka. Lekkiego. By było fajnie. No jesteśmy w lesie, to mogę dać kamerę pod prąd, bo drzewa zasłaniają słoneczko. Ale nie jest to takie słoneczko, wiecie, na błękitnym niebie. Jest siwo, czyli będzie duchotka. Mam cały czas wrażenie, idzie ktoś za mną. No właśnie, zdawało mi się tak, że ktoś za mną idzie. Ale często nikt nie idzie i ja mam wrażenie, że ktoś idzie. Ten mój plecak takie dziwne odgłosy wydaje, że ja nie spostrzegam to jako mój plecak. Zawsze mam wrażenie, że ktoś jest zaraz za mną. Jak się odwracam, nikogo nie ma. A może to duch? Tak. Znalazła się odważna. Jak mi tu poopowiadano historię jedną z życia. Nie będę opowiadać tej historii, ale była to historia o duchu. To się dzisiaj w nocy trochę bałam. Taki jestem mały tchórz. No, troszkę się bałam. Nieprzyjemne uczucie miałam, że jest jakiś duch w pokoju. A propos, nie wspomniałam, myśmy dzisiaj były w 4-osobowym pokoju, 2 łóżka piętrowe, ale byłyśmy tylko 2. Czyli tej Albeldze ta pani rozstawiała pielgrzymów do pokoi tylko na parterowe łóżka. Pewnie miała w planie później dokoptowywać, jeśli by przybywało ich więcej, na te piętrowe. Ale nie było nas wiele osób. Starczały pokoje, nie wiem ile tam było, 8 chyba pokoi, albo 10. Bo myśmy byli w pierwszym pokoju, były. Ja się lepiej, popatrzcie jakie wisienki, dzikie, ale jakie czerwone. Nie wiem, widzicie je? O i cała alejka. No i znowu kapusta galicyjska. O jaka ładna. Z tej kapusty robią nam właśnie tą galicyjską zupę. Wczoraj jadłyśmy. Oni te liście jakoś kroją w takie większe kawałki. Może szarpią to. I tam warzywa do tego dochodzą. Zresztą nie znam recepty tej zupy. Jest bardzo smaczna, pożywna. No wczoraj miałam jako pierwsze danie galicyjskie. 16 kilometrów. Coś mnie dzisiaj tak wzięło i dużo siebie. Tak, bo jest równy teren. Fajnie się filmuje, nie patrząc pod nogi. Nareszcie równy teren. Tak jeszcze wczoraj narzekałam, że jest wszystko pod górkę. Popatrzcie, jakie czeresienki dzikie. Wszystkie te drzewka przy drodze to są czereśnie. Nie wiem, czy to widać było. Ta kamera bardzo oddala. Szkoda, że da rady. Jest program na telefonie komórkowym, bo mam to zintegrowane z telefonem. No ale wyobraźcie sobie teraz, że ja jeszcze trzecią ręką wyjęła telefon i robiła zbliżenia.
Nie wiem technicznie, jak to możliwe, bo nie mam trzeciej ręki. Buen camino. Buen camino! ¿Vais a parar? Buen camino. Buen camino. To jest grupa, o której opowiadałam. Idą sobie ostatnie 100 km. Zmotywowani, z pieczątkami. Pełni energii. Ile ich było? Z 20 typa na pewno. Nie wiem tylko teraz, czy Ela poszła dalej, czy ona jest tutaj. Tego nie wiem. I najwięksi Indianie nie wiedzą. Dobra, idę dalej. Za mną też cała chmura ludzisków. Jeśli droga do Santiago fascynuje Was tak samo jak mnie, zostańcie na kanale Plecak i Droga na dłużej. Każdy kciuk w górę, subskrypcja i komentarz to dla mnie ogromna motywacja na każdym kilometrze. Dajcie znać w sekcji poniżej, czy planujecie swoje własne camino, a tymczasem ruszajmy dalej na szlak. No, wymijają mnie. No i bardzo dobrze. Ramiro. Czy ktoś zamawiał górkę? Przy okazji jest górka. A tak się cieszyłam, że równa droga. Ale jest około jeszcze 10 km do naszej polskiej Albergi. Normalnym tempem 2 godzinki. Ale z moim tempem na pewno nie 2. O, jaka poręba. 15 910, czyli 15 km 910 metrów. Gypsy Kings. Piękna muzyka. I pasuje. Pasuje do lasu. Ballada na 9 gitar. Wow. Patrzcie na ten. Wow. Ale wielki, piękny, o następny. Piętnaście kilometrów. Zobaczcie, jaki dostałam stempel. Dałam donativo 2 euro. Widzieliście kiedyś taki stempel? Prawdziwa pieczonta. Piękny, prawda? Jest najładniejszy ze wszystkich moich stempli. A to już jest moja 3. książeczka. 3. kredencjal. Zbieram pieczątki. Ten jest najładniejszy. Piękny. I mogłam wybrać sobie, wybrałam krzyż. Była muszla, były różne wzory, było drzewo. Ja wybrałam krzyż i muszelkę. Piękne, prawda? Nie wiem, czy widzicie, ale tam jest lotnisko.
No mamy przechodzić obok, ale nie wiem czy to. Chyba to, albo nie, albo jakieś małe, prywatne. No tak nieogrodzone, lotnisko. Nie wiem. Jesteśmy blisko Santiago, a lotnisko jest na szlaku. Nie wiem czy to słyszę samolot, ale coś bardzo głośno jest. Możliwe, że samolot. Może i tak, a może i nie. Nie wiem, wielki hałas jest. Może kołuje, ja to tu tak słyszę. Szkoda, że się nie odważyłam, nie wyjęłam kamery i nie sfilmowałam, jak on robi tą pieczątkę. Najpierw topi lak i go tak ścieka jakby na papier. Na to potem kładzie wstążeczkę, na której na końcu jest zawieszone coś, co wybierasz. Krzyżyk, muszelka, różne, nawet słoniki są różne. I to tak wsuwa jakby w ten lak po środku i skręca lekko, żeby się ta wstążeczka cała tym lakiem wymazała. Jeszcze chwilę czeka, a potem właśnie przykłada pieczęć, którą każdy sobie wybiera. Jak już mówiłam, wybrałam sobie krzyżyk pielgrzyma, krzyż pielgrzyma. On taki jest charakterystyczny, z takimi wybrzuszeniami na końcach. Takie piękny ma kształt, bardzo ładny, jest czerwony. Więc ja wybrałam krzyż i on to przytulił do tego laku, no do tej mazi i zostawił tak stać, poczekał aż, nie wiem, tak jakby zaschło. Później podniósł pieczątkę, jeszcze chwilę czekałam i spytałam, czy już mogę schować. Powiedział, że tak, że tu nic już jest dobrze, że to szybko schnie. No i dałam 2 euro donativo. Tam ludzie dawali po 5, po 10, bo kupowali różne jeszcze brązoletki. To był po prostu stragan z różnościami. Przede wszystkim ozdóbki, takie drobiazgi, leciutkie dla pielgrzymów. Nikt nie kupuje niczego ciężkiego. Ale mnie żadna nie odpowiadała. Na siłę nie będę kupować, dałam 2 euro, bo uważam, artysta super to robi, sprawnie. Widać, ręka już wprawniona, robi tego dużo. Chętnie dałam te 2 euro. Może za mało, może nie. Naprawdę to jest lotnisko. No pewnie. Słyszycie? Ciekawe, czy wyfrunie do góry, czy lądował. Szkoda, że nie poczekałam chwili. Chyba się wzbija właśnie, ale nie w tą stronę. Hola. To jednak jest lotnisko, to był ewidentnie samolot. Do startowania on kołował, to co ja słyszałam, te hałasiki. Ten jakieś figurki buddyjskie sprzedaje. Gdzie idą do Santiago, on figurki buddyjskie. A, i w tym przewodniku pisało, że 10 km przed Santiago jest znak i pisze Santiago. I pielgrzymi mylnie myślą, że są w Santiago. A skąd? To jest jeszcze 10 km. Tutaj pokazuje 13827 murek. O, 13827. No to może jest ten właśnie. Tak, pisze Santiago. To jest ten murek. I to mylnie pielgrzymów cieszy, że są już w Santiago, a to nieprawda. Przewodnik uprzedzał. Zrobię mu zdjęcie, ok? Minęłam lotnisko koło Santiago. Z tego lotniska będę wracała do domu. To już niedaleko jest Alberga Polska. Jeszcze parę kilometrów, to jest niedaleko dla nas. Następny tunel przed nami.
taki z takimi muszlami. O! Ozdobiony tunel. Bez przerwy startują i lądują samoloty. Ale zaraz tam był bar, siedzieli znajomi. I ja coś napomknęłam, że już koło lotniska mijamy lotnisko. Oni się wszyscy zdziwili. To co, oni nie zauważyli, jak głośno ruszają? Jak tutaj Oni myśleli, że to jakieś fabryki. A te samoloty ruszają. 11 km do Santiago. No, 4 km jesteśmy już w Alberdze. 4-5. La 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 no tanto. La 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 li tarato. Słoneczka nie ma w ogóle, jest bardzo gorąco. Usiadłyśmy sobie na murku betonowym, my mamy poddupniki, więc nie ma sprawy. O tu, poddupnik. Nigdy nie siadam na kamieniach. Zawsze coś pod spód kładę, pod pupcie. I chciałyśmy sobie zjeść nasze prowianty, nasze lunche. Pyszny biały serek, bagietkę, właściwie to chleb ten galicyjski, mięciuchny i ogórki gruntowe. I co? Wszystko już przygotowane, nawet łyka wody nie mogłam zrobić. Tak zaczęły mnie ciąć muchy po nogach, nie tylko po rękach. Zaraz się spakowałam i zrezygnowałam. Jadłam ogórka w drodze, zagryzałam bagietką, tym chlebkiem. On wygląda jak bagietka, ale to jest chleb. Wow! Brawa! I jariwa, w dół idziemy, teraz idziemy w dół. To znaczy, że zaraz będzie pod górę, bo musimy wejść na górę. Chyba że Santiago leży niżej niż my cały czas chodzimy. To wtedy nie. Patrzcie na te paprocie. Wow! I ten las. Te lasy są tu niesamowite. I pomyśleć, że teraz w centrum Hiszpanii, Madryt, na tej poziomie są upały czaskające. Na 40 stopni. Jestem wdzięczna za ten cień w lesie. I za to, że jest tylko 28. Na razie. Która godzina? 11:10 i tak gorąco. Co to będzie o 1:00, 2:00? To my już będziemy w Alberdze. Koniecznie. Ale pachnie cukierkami. W maju pachniało tymi żółtymi krzewami, ale one pachniały. Pięknie będę kojarzyć się z tym zapachem. Nawarrę. A tu będę Galicję z eukaliptusem kojarzyła. Co to mnie znowu noga rozbolała? Nie ma, dość tego. Zdrowa jestem. I taki lasek. Muszę filmować dużo. My tego nie mamy u nas. Ani w Niemczech, ani w Polsce nie ma eukaliptusowych lasów. Piękne, co? Trzeba będzie pogooglować, poczytać. Co to z tymi eukaliptusami? I jeszcze jedno. Aha. Dwie zagadki. Eukaliptusowe kory. I druga, dlaczego Hiszpanie przed drzwiami domów stawiają butelki z wodą? No nie tylko tu, na szlaku. Jak byłam 2 razy na urlopie z tatem na Majorce, wszędzie przed domami butelki z wodą. Tato do mnie mówi, bo oni się kąpią w tej wodzie. No, tato, widzisz tą willę? Na pewno mu brakuje ciepłej wody. Wypasiony dom i nie ma ciepłej wody. No. Nie, musi być inny powód. Kąpią się w 5 litrach wody. Fajnie się z wami idzie. Czasem otworzę dziób. Ja lubię sobie gadać. Znowu mam uczucie, że ktoś za mną idzie, a to może tylko mój plecak. Takie odgłosy. Ale jestem szczęśliwa z tego silo, co dostałam. Silio, pieczątkę specjalną, lakowaną. Wow! To ci niespodzianka. Bardzo. O! 11 200.
Nie widzę murka, nie widzę szczałki. Jest murek, jest szczałka. No bardzo ładnie się urządził. O, o, ho, 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 ho. Wow, czyż nie piękne? Piękne. O, a tu co tak dużo samochodów? Jakby to jakieś święto było czy coś. Przechodzimy koło stacji telewizyjnej z wieżami. Tak było zresztą w przewodniku. O, są tam ludzie. Chyba można filmować, skoro jesteśmy pielgrzymami i jest tu przy szlaku. Ale tak to wygląda. W dole jest Santiago. Stamtąd przyszłyśmy. To jest kapliczka świętego Marka. Tu chyba był pomnik naszego papieża. Teraz tylko taka górka ostała się. No i wszyscy pielgrzymi idą tamtędy, no bo to jest właśnie droga do Santiago. Nie bardzo katedry nie widzę. Ona tam gdzieś jest, tylko nie wiem gdzie. Ale jesteśmy tuż przed Santiago, to nie wiem, było na znaku 5 km. No, tylko tak chciałam sfilmować wstęp. Jakieś płyty w kształcie kręgu. Dobrze! Przed białym płotem jest mnóstwo namiotów, tysiące. I strasznie głośna, krzykliwa muzyka. O co to chodzi? Zobaczcie. Taki amfiteatr, taka wielka estrada. Mówię wam, tam idzie bardzo daleko mnóstwo takich miniaturowych namiotów. Nie wiem, o co to chodzi. Albo to już składają, albo to dopiero układają. Ale w jeden fal widzicie tam daleko na horyzoncie katedrę Santiago de Compostela. Jutro ją odwiedzimy. To jest wejście na ten cały koncert. I całą drogę jak szłam, mnóstwo estrad było. Jakoś nie wiem, chyba to było już, albo to dopiero rozkładają. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Son do Camino. Dotarcie na Monte do Gozo miało być momentem wytchnienia, ale Camino, jak to ma w zwyczaju, przygotowało dla nas własny scenariusz. Kiedy w końcu skąpane w słońcu stanęłyśmy na szczycie Góry Radości, czekało nas rozczarowanie. Nasza upragniona polska alberga była zamknięta. 15 czerwca 2022 roku całe wzgórze tętniło życiem, ale nie pielgrzymim. Trwały gorączkowe przygotowania do wielkiego festiwalu muzycznego. Wykończone błądziłyśmy między barierkami i rusztowaniami, szukając wejścia. Zamiast odpoczynku nadrabiałyśmy kolejne kilometry, aż licznik w moim pamiętniku zatrzymał się na 27 kilometrach. Ostatecznie schronienie znalazłyśmy w ogromnej albergę miejskiej za jedyne 8 euro. Jednak to nie zmęczenie zapamiętałam z tego wieczoru najbardziej. Pamiętacie Janka? Poznałyśmy tego młodego Polaka w pierwszych dniach szlaku. Choć gnał do przodu znacznie szybciej, a potem walczył z kontuzją, przez całą drogę wspieraliśmy się na WhatsAppie. Janek od kilku dni był w Santiago, ale gdy dowiedział się, że jesteśmy tuż obok, bez wahania do nas dołączył. To spotkanie na Monte do Gozo było jak domknięcie pięknej klamry. Wieczór spędzony w Cerveceria Monte do Gozo przy pysznym jedzeniu i zimnym piwie wypełniały rozmowy, które zdawały się nie mieć końca. Siedząc tam wspólnie, wiedzieliśmy jedno: jutro rano zejdziemy ze wzgórza, by po 39 dniach marszu w końcu stanąć przed katedrą. Ale ta noc tutaj na górze należała do nas i do przyjaźni, które hartowały się na każdym kilometrze Camino Frances. Część bagażu, a on mi po prostu to odeślę.
Już jestem związany, także Ciarki na plecy. No, Super. na aniołów trafiłeś. na tych przygód to, o matko, było. To jest najpiękniejsza przygoda w moim życiu. Nigdy w życiu nic nie przeżyłem takiego i większość ludzi, znaczy większość, wszyscy tak naprawdę mówią to samo. No, my to samo, ja to No. potwierdzam. Ja cię filmuję. Mamy Jasia! Mamy Jasia! A Basia mówi tak, Basia, jak ty już poszedłeś, jak pisałeś, że już jesteś 3 dni drogi przed nami, Basia mówi, o już Jasia nie zobaczymy, a ja powiedziałam, co powiedziałam? No. Zobaczymy Jaśka. No, nie No nie mówiłam, tak? szybko zacząłem, ale no, wrócił stary problem po prostu. Bo ja miałem tą nogę złamaną, stary O. złamaną i 2 razy skręconą. Więc ona jest po prostu Spuchnięta. słaba i po prostu, no to jest balon, Popatrz, nie? No. ja te... Oj, oj, oj. Masakra. No. 2 nogi masz tam. Ja z tym, I z tym chodzi. chodziłem po prostu. Bo wiecie, tych Polaków to dużo nie ma. Podejrzewam, że same nie spotkałyście. No. 12. 12 naliczyłyśmy. Serio? Serio? Tylko was i Dagmarę z Bawarii. O, to my, to 13, bo Dagmary nie znamy. Tak, Mary nie znamy. Nie. No to ja To jest 13. Czyli tak, ja z Basią, potem poznałyśmy... Nie, najpierw poznałyśmy Justynę. Tak. Potem poznałyśmy Janka. Potem poznałyśmy... I z Jankiem był... Aha, to był Niemiec, Nie. przepraszam. Potem poznałyśmy Agnieszkę z Madzią. Tak. z córką. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Jeśli podobał Wam się ten gorący odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Plecak i Droga, by nie przegapić wielkiego finału naszej wyprawy. Dobrej nocy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnam się z Wami moim ulubionym pozdrowieniem. Buen camino!